Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wspólnego gotowania. Zbliża się tłusty czwartek, więc polecam pączki pulchne, delikatne, bardzo mięciutkie. Do zrobienia pączków będę potrzebować ciepłe mleko, drożdże, żółtka, mąkę, 2 łyżeczki cukru, 1 łyżkę spirytusu i do aromatyzowania skórkę pomarańczową bądź cytrynową. I jeszcze łyżka oleju do ciasta i olej do smażenia. Najpierw zrobię rozczyn. Wlewam połowę mleka do miski i dodaję drożdże. Rozgniatam drożdże i dodaję 2 łyżeczki cukru, żeby drożdże dobrze wystartowały. Dodaję 2-3 łyżki mąki, żeby uzyskać taką konsystencję śmietany. Wtedy szybciej będzie widać, czy drożdże pracują, czy nie. Rozmieszany rozczyn przykrywam folią i odstawiam na 15 minut. Po 15 minutach widać, że drożdże zaczęły pracować. Na powierzchni zebrały się bąbelki gazu. Także drożdże są dobrej jakości. Można dodawać następne składniki. Wlewam mleko. Dodaję żółtka. I wsypuję mąkę. Dodaję szczyptę soli dla balansu smaków. I mieszam wszystko najpierw łyżką, żeby mikser nie rozdmuchiwał mi suchej mąki po oblacie. W czasie wyrobiania zobaczymy, czy ciasto jest odpowiedniej konsystencji. Jeżeli będzie za rzadkie, trzeba będzie dodać około łyżki mąki. Natomiast jeżeli będzie za gęste, trzeba będzie dodać łyżkę lub 2 wody. Po prostu mąka właściwie każdego dnia jest inna, wszystko zależy od wilgotności powietrza. Teraz mamy sezon grzewczy, powietrze w mieszkaniach jest bardzo suche, więc mąka też jest sucha i chłonie więcej wilgoci. Także zaraz zobaczę. Już widać, że ciasto jest za suche, przelatuje pomiędzy mieszadłami miksera, nie owija się na mieszadłach. Dlatego dodam najpierw 1 łyżkę wody. Wymieszam i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jak widać, już po chwili ciasto jest zupełnie inne, inaczej się z nim pracuje. Już zaczęło się troszkę owijać na mieszadłach miksera, ale jeszcze jest za gęste. Dodam jeszcze 1 łyżkę wody, tak około 10 ml. A ja mam raczej takie małe łyżki.
Jak widać, ciasto się zupełnie zmieniło. Nawinęło się na mieszadła. Już jest dużo bardziej miękkie. Właśnie o to nam chodzi. Już nie przelatuje między mieszadłami miksera, tylko ładnie się owija i mikser może teraz ładnie wyrabiać to ciasto. Dodaję łyżkę spirytusu. Spirytus zapobiegnie wciąganiu tłuszczu przez ciasto w czasie smażenia. I bez obaw będzie można dawać te pączki dzieciom, bo spirytus w trakcie smażenia po prostu wyparuje. Także dzieci czy kobiety w ciąży bez problemu mogą te pączki jeść. Dodaję łyżkę oleju. Olej sprawi, że jeżeli jakieś pączki zostaną nam na drugi dzień, to będą równie smaczne. Nie zrobią się czerstwe. Mieszam teraz krótko, tak żeby olej rozprowadzić dobrze w cieście. Zapomniałam dodać skórki cytrynowej, ja mam pomarańczową i dodam ją teraz. Pół łyżeczki, ciasta nie jest dużo, dlatego pół łyżeczki w zupełności wystarczy. I mieszam teraz już krótko, tylko tyle, żeby skórkę rozprowadzić równo w cieście. Ciasto mam wymieszane, łopatką umoczoną w oleju smaruję ciasto i miskę cienką warstwą oleju. Dzięki temu po wyrośnięciu ciasto mi bardzo ładnie wyjdzie z miski. Mam już ciasto przygotowane do wyrastania. Przykrywam je folią. Miseczkę z ciastem ustawiam na garnku z ciepłą wodą. Woda musi być ciepła, nie może być gorąca. Ja palec bezpośrednio wkładam do wody i właśnie nie jest taka parząca woda. Właśnie o to chodzi. Zostawiam pod przykryciem na około godzinę, żeby ciasto wyrosło. Po godzinie ciasto jest już wyrośnięte, podwoiło, nawet potroiło swoją objętość. I możemy dalej robić pączki. Stolnicę mam posmarowaną cienką warstwą oleju, żeby mi się ciasto nie przyklejało. I rękę też sobie posmaruję olejem. Nie będę ciasta podsypywać mąką, bo taka luźna mąka obsypuje się do oleju w trakcie smażenia. Bardzo szybko się spala. Dlatego wolę ciasto na pączki smarować po prostu olejem. Robię z ciasta wałek. I podzielę go na 8 części, bo właśnie tyle pączków ma wyjść z tej porcji składników. I teraz każdą porcję formuję w krążek, układam na papierze do pieczenia i będą sobie pączki spokojnie wyrastać.
i będą teraz wyrastać pod przykryciem z folii. W międzyczasie włączę frytownicę, żeby mi się olej nagrzał. Pączki już są wyrośnięte, olej jest nagrzany. Pączki będę nadziewać marmoladą z czarnej porzeczki, którą zrobiłam latem. Marmolada jest bardzo gęsta, taka, że właściwie można ją kroić nożem. Jest bardzo smaczna, nie jest za słodka. W lecie, jak będzie sezon na czarną porzeczkę, umieszczę filmik zrobienia właśnie takiej marmolady z czarnej porzeczki. Pączki mam już 2 usmażone, teraz wkładam następne do frytownicy. Papier, na którym wyrastały, pocięłam na małe prostokąty, przy pomocy których wkładam pączki do frytownicy. W ten sposób nie oparzę sobie palców i nie pogniotę też pączków w trakcie wkładania do frytownicy. Po prostu takie pulchniutkie pączki prosto z papieru są wkładane do oleju. Jeszcze ciepłe pączki nadziewam marmoladą. Pączki są leciutkie, jak bierze się je w ręce, to czuje się, że ciasto jest bardzo dobrze wyrośnięte i jest bardzo puszyste. Do każdego pączka wciskam tak mniej więcej około 1,5 łyżeczki do łyżki nadzienia. Można nadzienie wciskać w jednym miejscu pączka, można też na obwodzie w 2 miejscach wcisnąć nadzienie. Posypuję cukrem pudrem, jeszcze ciepłe pączki. Można też polukrować, ale u mnie dzisiaj będą pączki z cukrem pudrem. Następne pączki się smażą, zaraz zobaczę, jakie są od spodu. Jeszcze trochę mogą posiedzieć. Pączki smażę w temperaturze 175 stopni. Nie smażą się szybko, ale dzięki temu dopiekają się w środku. Przewracam na drugą stronę i dosmażam pączki. I tak wyglądają pączki upieczone, usmażone, bardzo smaczne, bardzo puszyste. Posypuję ostatnie pączki cukrem pudrem. I puchate i bardzo aromatyczne, puszyste pączki są gotowe na tłusty czwartek. Są bardzo miękkie, ciasto jest sprężyste, dobrze wyrośnięte, skórka jest cienka, nie nasiąknięta olejem. Naprawdę bardzo smaczne pączki. Polecam. Do herbaty, do kawy, do ciepłego mleka. Super dodatek. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.